serdecznie na wykładzie niesamowitego fizyka, który zajmuje się duchowością od wielu, wielu lat. I z którym jak zaczęłam rozmowę o fizyce kwantowej, to nie mogliśmy skończyć, a osoby, które były wokół nas, nie wiedziały zupełnie, o czym mówimy. Także mam nadzieję, że dzisiaj powolutku i w bardzo jasny i klarowny sposób John opowie o tym, jak to w ogóle działa, co to w ogóle znaczy, że jesteśmy energią i co to daje nam w naszym życiu. Bo to jest niesamowicie fajne zobaczyć to, jakie to jest proste wszystko. To jest książka Johna, którą napisał, jest bardzo gruba. Jest zestawem 4 książek. W tym momencie ona jest poprawiana jest, dlatego jeszcze nie można jej kupić, ale kiedy będzie można ją kupić, na pewno wyślemy Wam informację. Niesamowita świadomość, niesamowity człowiek. Przywitajmy wielkimi brawami, że jest Good morning, ladies and gentlemen. Sorry to get you out of your bed so early on a Sunday morning. Dzień dobry Panie i Panowie, przepraszam, że musiałam Was ściągnąć w niedzielny poranek tak wcześnie z łóżka. I'm very happy to be in Warsaw. Bardzo cieszę, że jestem w Warszawie. And giving this presentation to you itself. I take it that the majority of you are light workers. Zakładam, że większość z Was jest lightworkerami, osobami uduchowionymi. My presentation will be in 2 parts. Moja prezentacja składa się z 2 części. The first part is applying quantum physics to real life. Pierwsza część będzie mówiła o tym, jak fizykę kwantową zastosować w prawdziwym życiu. And I will show you how you can use quantum physics to improve your personal relationships with other people. I pokażę Wam, w jaki sposób użyć fizyki kwantowej, żeby polepszyć Wasze relacje z innymi osobami. And most important, with yourself. A co najważniejsze, z Wami samymi. Tak jest. The second part of the presentation Druga część prezentacji will be on our consciousness and 2 of our key minds. będzie na temat świadomości i naszych 2 głównych umysłów. We really have 4 minds, but I'm focusing on the 2 key ones. Tak naprawdę mamy 4 umysły, ale skupię się tylko na tych 2 podstawowych. Why? Because I will show you how to get into the 5th dimension. Dlaczego? Ponieważ chcę Wam pokazać, w jaki sposób dostać się do 5. wymiaru. Multidimensional energy field. Do wielowymiarowego pola energetycznego. Which is a quantum energy field. Które jest polem kwantowym. And this is important because if you're dealing with anything to do with spirituality, I to jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli macie do czynienia z duchowością, you will understand what's going on. wtedy będziecie rozumieć, co się dzieje. So, the theme, let me get the electronics working. The theme, no it isn't, sorry, beg your pardon. The theme of this presentation is everything that you need is within. Temat prezentacji brzmi: wszystko, czego potrzebujesz, jest wewnątrz. And I will elaborate on that at the end of the presentation. I na końcu tej prezentacji jeszcze to rozwinę. Now, there are 3 concepts I need to explain to you before I start. Są 3 koncepcje, które potrzebuję Wam wyjaśnić, zanim zaczniemy. The first concept is that scientists today are looking at us human beings as avatars. Pierwsza koncepcja mówi o tym, że naukowcy w dzisiejszych czasach patrzą na nas, na istoty ludzkie, jak na awatary. And what is an avatar, you may be thinking? Pewnie pomyślicie, zapytacie, czym jest awatar. An avatar is a biological being Awatar jest istotą biologiczną, that incarnates with a soul. która inkarnuje razem z duszą. And I'm happy with that because the more advanced scientists who are into quantum physics recognize that there is something like a soul. I bardzo mi się to podoba, że naukowcy, którzy zajmują się fizyką kwantową, potrafią rozpoznać coś takiego, co nazywamy duszą. Uznają coś takiego. Now the second concept
Druga koncepcja. And this is very important because all quantum physicists now recognize I to jest bardzo ważne, bo wszyscy fizycy kwantowi teraz to uznają. that everything in the universe is made of energy vibrating at different frequencies. I ona mówi o tym, że wszystko we wszechświecie składa się z energii, która wibruje w różnych częstotliwościach. And this is very important because we've all been educated in this third dimensional world relying on just 3 dimensions without the multi-dimensions of the quantum field. I to jest bardzo ważne, bo wszyscy zostaliśmy wychowani, urodzeni w świecie, który zakłada tylko trójwymiarowy świat. A tutaj mówimy o tym, że jesteśmy częścią pola kwantowego i wszystko składa się też z wielowymiarowej energii kwantowej. The scientists also discovered, when they were examining the energetics of the universe, that there was a field which was responsible for manifesting just about everything. And this they called the unified field. Naukowcy odkryli też coś takiego, co się nazywa polem jednorodnym, które jest odpowiedzialne za kreację absolutnie wszystkiego. And the unified field is made of photons of light energy. Now, a photon is the smallest particle in the universe. Pole jednorodne składa się z fotonów energii świetlnej, a foton jest najmniejszą cząsteczką we wszechświecie. And the punchline here is that everything in the universe, if it comes up, everything in the universe is made from the unified field. Wszystko, bardzo ważne jest, żeby to podkreślić, że wszystko we wszechświecie składa się właśnie z fotonów, które są w polu jednorodnym. Any Star Trek fans here? Star Trek? Czy Any są Star jacyś Trek? fani Star Treka? Excellent. Well, when the old crew go for lunch and they go to the replicator and say, fish and chips. Kiedy załoga idzie na lunch do replikatora i mówi ryba z frytkami, Or a glass of beer. albo szklanka kufel piwa, Guess what's making all that? The zgadniecie, unified co field. tworzy te wszystkie rzeczy? Właśnie pole jednorodne. Okay, there is a third concept. If it comes up, go ahead. Przechodzimy do trzeciej koncepcji. Like a woman, my clicker gets a bit delicate at times. Tak jak kobieta, mój kliker staje się czasami bardzo delikatny. Very happy. Yes. Now, this is a very important concept because whilst the quantum physicists, and it is quantum physicists because they have moved out of third dimensional thinking into multi-dimensional thinking. To jest bardzo ważne, bo fizycy kwantowi wyszli z trójwymiarowego myślenia do wielowymiarowego pola. And multi-dimensional thinking is conceptual and abstract. I wielowymiarowe myślenie jest zarówno koncepcyjne, jak i abstrakcyjne. So, whilst they were experimenting and looking at the universe, Kiedy fizycy eksperymentowali, patrzyli na wszechświat, what they discovered was that there is a central source called the creator source of all that is, the I am, which is God to us Christians, which is continuously pulsing out. odkryli, że jest coś takiego jak pole kreatora, które jest wszystkim, czym jesteśmy. To jest to pole jam jest. I tutaj możemy nawiązać do koncepcji chrześcijańskiej. And that, of course, the unified field is part of the creator source's energy field. I te pole jednorodne jest częścią pola energetycznego źródła kreacji, kreatora. Now, as I ad-lib on this is absolutely essential because that means you all, including me, are part of the creator source. I to jest bardzo ważne, bo to znaczy, że ja, tak samo jak i wy, jesteśmy częścią pola stworzenia. And that means that we can communicate, because we're all made from the quantum field, straight through to the creator source. I ponieważ my jesteśmy też stworzeni z pola jednorodnego, to możemy się bezpośrednio komunikować z polem tworzenia, ze źródłem. And if I may say, without the church. I tak jak mogę powiedzieć, że możemy to zrobić bez kościoła. Okay. Now, because a unified field is so important, I'm going to define it for you.
because that will clear things. Ponieważ pole jednorodne jest jest bardzo ważne, zdefiniuję je wam, to wam trochę rozjaśni Now, sprawę. the unified field is a creator source energy that has intelligent consciousness Pole jednorodne ma inteligentną świadomość with an organizing and manifesting capability. i ma zdolności organizacyjne i manifestujące. And this is absolute key. And when focused upon by another intelligent consciousness, can manifest, it has a manifesting capability to create anything. I kiedy się skupi na innej inteligentnej świadomości, ma zdolność do kreacji absolutnie wszystkiego. Okay, thank you. Now, this one. Now we get into the quantum physics part. I teraz zaczynamy część o fizyce kwantowej. So, what is quantum physics? Czym jest fizyka kwantowa? Quantum physics, is the science of the atom and all things smaller. Fizyka kwantowa zajmuje się atomem i wszystkimi mniejszymi rzeczami. It is the science of multidimensional energy. Jest to nauka wielowymiarowej energii. It's the science that enables you to understand you a lot better. Jest to nauka, która pozwala wam zrozumieć siebie dużo, dużo lepiej. And also your relationships. I również wasze relacje. It is also the science of the spirit world. I to jest również nauka świata duchowego. And of course, guess what? It is the science of the universe. I zgadnijcie co jeszcze, to jest cała nauka o wszechświecie. And after explaining some of the attributes of quantum physics, it brings us back into the statement that everything in life is made from energy vibrating at different frequencies. And that, of course, includes your thoughts and beliefs. I to nas wprowadza znowu do punktu, że wszystko we wszechświecie jest stworzone z energii, również wasze myśli. And to conclude on this part, it then takes us back into the unified field, which we know is made of photons of light energy. I to nas znowu sprowadza do pola jednorodnego, które jest stworzone z fotonów energii świetlnej. And also that everything life is made from the unified field. I że wszystko w życiu jest stworzone z pola jednorodnego. Look, we all know here that human body is surrounded by an aura. Okay? If you want to take a camera and photograph the aura in depth, you discover, let's get it here. You discover that it's swirling different colors. So wiemy, że wokół ludzi jest coś takiego jak aura i kiedy byśmy spróbowali sfotografować aurę, to zobaczylibyśmy bardzo wiele kolorów. Now there's another aspect of the unified field. Innym aspektem tego pola jednorodnego, and that is, it has an alphanumeric component. Ma też składnik alfanumeryczny. And everybody here, I'm sure has seen the film The Matrix. Jestem pewny, że każdy z was widział film Matrix. Then this is how they showed in the film the human energy field. I w taki sposób pokazana jest ludzkie pole energetyczne właśnie w Matrixie z zapisem alfanumerycznym. Now, one of the important things that this shows us when you go into it in depth. Kiedy się w to zagłębimy, to zobaczycie, że jest jedna ważna rzecz, którą nam to pokazuje. Is that in the three-dimensional world, 10% of our ability, in the three-dimensional world, we only use 10% of our abilities. W trójwymiarowym świecie używamy tylko 10% naszych możliwości. So that means throughout our life, and this goes back really 5,200 years, i to znaczy, że podczas naszego życia, które teraz możemy policzyć, które trwa 2500 lat, ta nowa era, that people have been programmed to operate from the third dimensional world and 10% of their abilities. Ludzie zostali zaprogramowani tak, żeby żyć w trójwymiarowym świecie i korzystać tylko z 10% swoich możliwości. Now, once you learn to access the fifth dimensional world, Kiedy się nauczysz
wchodzić do 5-wymiarowego świata, do 5. wymiaru. And you can do that through meditation techniques. I może to zrobić za pomocą technik medytacyjnych. Then you can gain access to the other 90% of your talents. Wtedy uzyskujesz dostęp do 90%, do tych pozostałych 90% swoich talentów i umiejętności. Whoa. That's absolutely true. Yeah, absolutely. And therefore, you can see now how meditation is so important as a starter. Because unless you get into the zone, which is the now, you're not going anywhere. Dlatego widzicie, jak bardzo medytacja jest ważna. Dopóki nie dojdziecie do tej strefy teraz, tu i teraz, to nie dojdziecie nigdzie dalej. And of course, meditation in the end is getting you into the quantum field. A w efekcie medytacja zaprowadzi Was do pola kwantowego. So now I'm going to give you some examples of quantum world phenomena. Teraz dam Wam kilka przykładów fenomenów świata kwantowego. So what's different in the quantum world in comparison with our third-dimensional world? Czyli czym się różni świat kwantowy w porównaniu z naszym trójwymiarowym światem? Everything. Wszystkim. Okay. So let's have a look at some attributes of them. I've put a few here. Spójrzmy na kilka atrybutów tego świata. Zaraz Wam kilka wyświetlę. Key here is that in the quantum world we are like a quantum energy biomagnet. W świecie kwantowym jesteśmy jak biomagnes energii kwantowej. And I will explain a little more about what that means further on in the presentation. Później wyjaśnię Wam dokładnie, co to znaczy. So, what can we expect? Well, the first thing we can expect is time and space are an illusion. Czego się możemy spodziewać w tym świecie? Pierwsza rzecz to jest to, że czas i przestrzeń są iluzją. And when you meet people who have near-death experiences or something like that, Kiedy spotykasz ludzi, którzy są blisko doświadczenia śmierci, they explain it as a dream. oni to objaśniają jako sen. And when they travel from place to place in a second, Kiedy przemieszczają się z miejsca na miejsce tylko w sekundę, they begin to understand that time and space is a construct. zaczynają rozumieć, że czas i przestrzeń to tylko konstrukt. Okay. The second attribute Drugim atrybutem is thoughts create our reality. jest fakt, że myśli tworzą naszą rzeczywistość. Whether we like it or not, we create our reality through our thoughts. Czy nam się to podoba, czy nie, to my tworzymy naszą rzeczywistość za pomocą naszych myśli. And our energy field attract like energy fields. I nasze pole energetyczne przyciąga podobne pola energetyczne. So when you meet someone and think, I like this person, Kiedy spotykasz kogoś i myślisz, lubię tę osobę, guess what? zgadnij co? You've got a very similar energy field. Macie bardzo podobne pola energetyczne. And if a man likes you, ladies, Jeżeli mężczyzna and was you go, lubi, drogie panie, yuck, run a mile, because his energy field doesn't match your energy field. a wam się to nie podoba, to znaczy, że wasze pola energetyczne się nie są podobne. The next attribute is that we're all connected to everything at the subatomic level. I trzecim założeniem jest to, że jesteśmy wszyscy połączeni ze wszystkim na poziomie subatomowym. That's through what is called quantum entanglement. I to się nazywa splątaniem kwantowym. And it's like a telephone line. To jest jak linia telefoniczna. Because you meet someone and you feel that you know them. Już spotykasz kogoś i czujesz, że kogoś znasz, że już go znasz. And that's because you've opened the telephone line. I to dlatego, że otworzyliście tą linię telefoniczną w swojej pole. And you can meet someone where you think, yuck. No i możesz zobaczyć i zastanowić się, And co to that's chodzi. certainly not going to open the telephone I line. możesz zdecydować, że z tą osobą jednak nie otworzy tej linii telefonicznej. Why? Because you don't want their energy. Dlaczego? Ponieważ nie chcesz czuć ich energii. Now, you ladies might meet a beautiful man.
Możecie Panie spotkać bardzo przystojnego mężczyznę. You open the telephone line. Otwieracie linię telefoniczną. And you go, oh! No i nagle się okazuje, o nie. That's why I don't like to spoil this phone, you know. So close that telephone line. Więc zamknijcie tą linię. So the next attribute Następny atrybut. is the people that we meet always mirror back to us a fragment of us that's running in our subconscious minds. Ludzie, których spotykamy, zawsze odzwierciedlają nam jakiś fragment nas, który może też być na poziomie podświadomym. Now, it can be very minor, therefore you don't notice it. Może być to tak małe, że wcale tego nie zauważycie. But I'll go a lot more into this in a minute. Ale za chwilę opowiem o tym więcej. Next one. This is coming up. Okay. Our thoughts affect what we focus upon. Nasze myśli wpływają na to, na czym się skupiamy. I use an example in the second part to show this. W drugiej części pokażę przykład, jak to działa. Because it gives us a responsibility for what we're thinking. To daje nam odpowiedzialność za to, o czym myślimy. Because of your energy field, you project your thoughts. And if you're projecting your thoughts at a person, it's wise to make them positive. Bo w polu energetycznym projektujesz myśli na coś. Jeżeli projektujesz swoje myśli na kogoś, to dobrze, żeby one były pozytywne. Because not only do they pick it up in the energy field, Te osoby nie tylko odczuwają to w polu energetycznym, but your thoughts transmit within you down to your body's cells. ale również te myśli przechodzą do Twojego ciała i do każdej komórki ciała. And your cells create chemicals from the frequency of the thought that you're thinking. A Twoje komórki tworzą związki chemiczne z tych częstotliwości, które są częstotliwościami tych myśli, które wysyłasz. And if it's a bad thought, Jeżeli to jest zła myśl, guess what that does? to zgadnij, co się wtedy dzieje. It doesn't do your health any good. To nie wpływa dobrze na Twoje zdrowie. But if it's a good thought, Ale jeżeli to jest dobra myśl, you can guess it's doing you a lot of good. to wtedy sprawia Ci bardzo wiele dobra. So the last point here is that our future is a set of probabilities. Ostatni punkt to jest myśl, że nasza przyszłość jest zestawem możliwości. You're in the quantum world, therefore it's there in front of you and you could see it or feel it if you get into the fifth dimension. Jesteśmy w świecie kwantowym, więc możemy tę przyszłość poczuć, zobaczyć, jeżeli wejdziemy do 5. wymiaru. If you apply for a job and you feel not very much, there's a high probability you won't get it. Jeżeli ubiegasz się o jakąś pracę, ale nie czujesz jej za bardzo, no to jest duże prawdopodobieństwo, że tej pracy nie dostaniesz. But if you apply for a job and it feels good, that's a high probability. There is a high probability you'll get the job. A jeżeli ubiegasz się o pracę i czujesz się dobrze tam, no to jest też duże prawdopodobieństwo, że ta praca będzie Twoja. So that stops us kidding ourselves. I to zatrzymuje nas, żebyśmy przestali z siebie żartować. Okay, I'm going to focus on I'm going to focus on these three quantum physics attributes as we move forward. I skupię się teraz na tych 3 atrybutach fizyki kwantowej w dalszej części. But before that, I want to show you, and you'll see at the end, that you are not only a third-dimensional physical being, but you are also a fifth-dimensional being. Ale zanim do tego przejdziemy, chcę Wam pokazać, że jesteście nie tylko istotami trójwymiarowymi, ale również jesteśmy w 5. wymiarze. Okay, sorry I lost that there. Okay, fine. So, I'm going to take you on a journey into the quantum world and all round the quantum, all from the physical world through into the quantum world so that you can see exactly what you are. Zabiorę Was w podróż ze świata trójwymiarowego do świata kwantowego, żebyście mogli dokładnie zobaczyć, czym jesteście. So we begin this journey by following a pathway into an energy field, into the energy. I zaczynamy naszą podróż, wchodząc na ścieżkę energetyczną, która nas zaprowadzi do świata kwantowego. And this energy pathway leads us into the quantum world of energy.
I ta ścieżka energetyczna prowadzi nas do kwantowego świata energii. So we begin this journey in our third-dimensional self. Rozpoczynamy tą podróż w naszym trójwymiarowym jestestwie. So the first question one should be asking oneself is, what are we made of? Więc pierwsze pytanie, które powinniśmy sobie zadać, to jest, z czego jesteśmy zbudowani? Well, we are made of matter Składamy się z materii, in the form of our body's cells. które są w formie naszych komórek. And we have 70 different types of cells, brain cells, kidney cells, blood cells, bone cells. Istnieje 70 różnych rodzajów komórek, jak na przykład krwinki, komórki nerwowe, komórki nerek, mózgowe. There are 100 trillion of them. That's 100,000 billion. I jest tych komórek w sumie w ciele 100 trylionów, co daje 100 tysięcy bilionów. Now you'll be pleased to know I have not counted them. Ja ich oczywiście nie policzyłem. But our American biology cousins on the west coast of the United States used artificial intelligence to count them. Ale nasi amerykańscy kuzyni na zachodnim wybrzeżu użyli sztucznej inteligencji, która policzyła te komórki. So the next question we need to ask ourselves is, well, what's matter made of? A następne pytanie, które powinniśmy sobie zadać, to jest, z czego składa się materia? It's made up of a complex collection of molecules. I materia składa się z bardzo kompleksowego układu molekuł. And what are molecules made of? A z czego składają się molekuły? Molecules are made up of a complex collection of atoms. A molekuły składają się z bardzo złożonego zbioru atomów. Because the atom is so important, we're going to look at it in detail. Ponieważ atom jest bardzo ważny, spojrzymy na niego bardzo szczegółowo. Now, let's look at the atom. Every atom has a nucleus. Każdy atom ma jądro. And this atom has got 3 protons in the nucleus. I ten atom ma 3 protony w swoim jądrze. And it's also got 3 neutrons in its nucleus. I 3 neutrony. And surrounding the atom are electrons circulating in different energy fields. A wokół jądra cyrkulują, krążą elektrony w różnych polach energetycznych. Now, the atom itself emits photons of light. A sam atom emituje fotony świetlne. But these photons of light are at a higher frequency that we cannot see. Ale te fotony świetlne mają tak wysoką częstotliwość, że my nie możemy ich ujrzeć okiem. And the atom has its own magnetic field and electric field that carries information. A każdy atom ma swoje pole magnetyczne i elektryczne, które zawiera dużo informacji. Now this means that we all emit photons of light energy. I to znaczy, że my wszyscy emitujemy fotony energii świetlnej. And we all have electric energy fields that carry information. I każdy z nas ma elektryczne pole magnetyczne, które zawiera informacje. And this helps us to understand the way our subtle energy bodies work and our chakras work. I to nam pomoże zrozumieć, jak działają nasze ciała subtelne i jak działają nasze czakry. And it also helps us to understand I również pomoże nam to zrozumieć, that we are a physical being że jesteśmy fizycznymi istotami in the third dimensional world w trójwymiarowym and świecie an energy being in the fifth dimensional world. i energetycznymi istotami w piątym wymiarze. Because as you will see in a minute, the atom flicks between the third dimension and the fifth dimension. Bo tak jak zobaczycie za chwilę, atom przeskakuje między trzecim wymiarem a piątym wymiarem. Now, this also leads us to understand that our biological foundation is multidimensional. I to również pomaga nam zrozumieć, że nasza biologiczna podstawa jest wielowymiarowa. Now, I'm going to take you through an experiment where we're going to extract a photon from the nucleus of the atom to explain further how we show that we're multidimensional. I teraz Wam pokażę eksperyment, w którym foton został wyekstrahowany z atomu, żebyście zobaczyli, jak taki foton się zachowuje w różnych sytuacjach. Now, physicists have set up different experiments to take the
to take the proton apart. Fizycy skonstruowali wiele eksperymentów, które umożliwiły wyjęcie protonu. And the proton is of course called a particle. So if I use the word particle, it means proton here. Proton tutaj jest równoznaczny ze słowem cząsteczka i będę czasami używał słowa cząstka. So the physicists took this particle Fizycy wzięli tą cząstkę and they set up a physical experiment i zbudowali eksperyment, where they wanted to smash it against some objects, w którym wysłali proton i chcieli, żeby uderzył w jakiś obiekt, to see what happened, basically. żeby zobaczyć, co się wtedy wydarzy. Now what happened really blew their minds. I to, co się stało, naprawdę ich zadziwiło. Why did it blow their minds? Dlaczego? Well, they were looking at the experiment and it was going fine, you know, the proton was breaking up. Patrzyli na eksperyment, wszystko szło dobrze, protony się odbijały. But when they walked away from the experiment, not looking at it, Ale kiedy się odsunęli i nie patrzyli na eksperyment, something incredible happened. stało się coś niesamowitego. And the incredible thing was that the physical energy proton turned into a multi-dimensional energy wave. I to, co się wydarzyło, to ten fizyczny, materialny proton zamienił się w falę energii. They had instruments to measure this. Mieli instrumenty, żeby to wszystko zmierzyć, But when they turned round, ale kiedy się odwrócili, guess what? It turned back into an energy proton. So they were zamieniło sort of się like, znowu oh, w proton energetyczny. this has a lot of interesting connotations for us. So that means we are both physical and both energy. I to oznacza, że jesteśmy zarówno materią, jak i energią. And the spirit world is in the multidimensional energy field. A świat duchowy jest właśnie w świecie wielowymiarowej energii. So they then thought, right, this is interesting. We're now going to blast the proton some more. No i teraz pomyśleli, dobra, pójdziemy kawałek dalej i będziemy jeszcze więcej protonów wysyłać. So they kept on breaking the proton down into smaller particles, more and more and more, until they reached the minimum particle. I zaczęli protony rozdzielać na jeszcze mniejsze części, aż doszli do najmniejszego. And the minimum particle were energy strings. And you see here that they come in loops and they're joined by single energy strings. I doszli do takiego punktu, w którym najmniejszą częścią stały się struny energetyczne, które łączą się. Now we put two and two together as good detectives. Teraz jako dobrzy detektywi dodaliśmy 1 do 1. This means that the energy strings are the foundation of the proton. I to oznacza, że te struny energetyczne są podstawą protonu. But not only that, the energy strings are the foundation of the unified field. I te struny energetyczne również są podstawą pola jednorodnego. And guess what? We are made from the unified field. I zgadnijcie co dalej. A my składamy się właśnie, z pola jednorodnego. Therefore I'm talking to a lot of energy strings. A to oznacza, że składamy się z bardzo wielu strun energetycznych. So physics is a bit boring, I'm sorry. Przepraszam, fizyka jest trochę nudna. Yeah, okay. Now the significance of this is absolutely breathtaking. No i znaczenie tego jest absolutnie zapierające dech w piersiach. Because absolute power exists in the multidimensional field, unified field. To znaczy, że w polu jednorodnym znajduje się niesamowita moc. And with the right training, Absolutna moc. I z odpowiednim treningiem, and with the right training, coming to classes which Anya will organize, you will be able to access the unified field. i jak będziecie chodzić na lekcje, które Ania zorganizuje, będziecie w stanie wejść w pole jednorodne. And create magical things. I kreować magię. More than a new dress and shoes. Trochę więcej niż tylko wasze ubrania i buty. Okay. Now, I'll move on to now perhaps one of the key, and we're going to look at two key quantum attributes which really affect
the way we look at life. And the first one is, Teraz spojrzymy na dwa atrybuty, które naprawdę bardzo wpływają na nasze życie. we're going to look, we are all like a quantum biological magnet. Pierwszy z nich to jest, spójrzmy, że jesteśmy wszyscy kwantowymi, biologicznymi magnesami. And of course, the important thing about the quantum biological magnet is, Bardzo ważna właściwość tego biologicznego magnesu, pola it magnetycznego. works in the opposite. Don't forget, we're moving now from fifth dimension to third dimension. Teraz się cofamy z piątego wymiaru do trzeciego. When you look at a magnet in the third dimension, opposite poles push away from each other. Kiedy spojrzysz na magnes w trzecim wymiarze, to przeciwne znaki się odpychają. And unlike poles attract. To takie same znaki się przyciągają, a oddzielne się przyciągają, a takie same się odpychają. Now, key in the fifth dimension is like poles attract like. A w piątym wymiarze podobne pola przyciągają podobne. So back to relationships. When you like someone, two perfect poles. Więc wracając do relacji, kiedy kogoś lubisz, kiedy jesteście podobni, to się przyciągacie. So our biomagnetic field attracts the people we meet. Czy nasze pole biomagnetyczne przyciąga osoby, które spotykamy. And given the way the soul works, when your soul works, my soul works, if we meet, our souls want us to meet. Kiedy patrzymy na nasze dusze i ja się spotykam z tobą, to znaczy, że nasze dusze chciały się spotkać. It might only be for a few seconds, To może być tylko na kilka chwil, but it could be something much longer. ale może być też na dużo dłużej. And this is very important To jest bardzo ważne in relationships. Okay, w now, naszych relacjach. the next thing we recognize from the quantum magnetic field, look, Następna rzecz, którą możemy hang on, zobaczyć it's na like a naszym... lady, very delicate. Okay, here we go. Very sensitive. Bravo. All the challenges we face. Wszystkie wyzwania, którym jesteśmy stawiani, You meet your boss in the morning na przykład spotykasz rano szefa and he's grumpy. i jest marudny. Well, guess what? What's happened here is that your field, as you're approaching the office, you don't need to have it there, will have stimulated something in his subconscious mind. To, co się stało, to kiedy wszedłeś ze swoim polem do biura, to coś poruszyło jego podświadomy umysł For him to express his grumpiness. i sprawiło, że wyraził swoją marudność. So, as we say in England, smile, you're on candid camera. Tak jak mówimy w Anglii, uśmiechnij się, jesteś w tej kamerze. So, the next one is, this is quite an interesting one. A to jest bardzo interesujący punkt. When we are looking for a flat, Kiedy szukamy jakiegoś mieszkania or we're looking for a job, albo pracy, then our field attracts us to that home or the job. nasze pole przyciąga nas do tego mieszkania, do tego domu albo do tej pracy. This is very important because if you accept a job that doesn't feel right for a job, then it's not going to turn out well. To jest bardzo ważne, bo kiedy przyjmiesz pracę, w której się nie czujesz zbyt dobrze, no to prawdopodobnie nie będzie to sukces. And if you move into a home without a feeling for the home, it could be quite disastrous because the energy is wrong. A kiedy wprowadzasz się do domu, który nie do końca czujesz, to może być naprawdę katastrofa, no bo to znaczy, że wasze pola się nie zgadzają. Now, there's two key features now that follow from our quantum biomagnetic field. And the first one is, it gives us a major step for us to take personal responsibility for our lives. No, jednym z wniosków, który tu możemy wyciągnąć, który jest bardzo, bardzo ważny, oznacza, że bierzemy odpowiedzialność w pełni za swoje życie. Brawo! Now, you can imagine you take a job you don't like, Powiedzmy, że zgadzasz się na pracę, której nie lubisz and then you blame everybody. Oh, they're just not nice. i wtedy winisz wszystkich, o to ich wina, oni nie są mili. Because the fields are not balanced. Dlatego, że pola są niezbalansowane. Whereas a nice job, your field is more than likely to be balanced. A kiedy jest to miła praca, to wtedy wasze pola są w większej równowadze. But it doesn't stop you meeting the odd grumpy person at work.
Ale to nie sprawi, że nie spotkacie tych marudnych osób. But we're growing. Now, but key again, because you're understanding what your field does, it stops us using blame and judgment in our relationships. Ale kiedy raz rozumiesz, jak działa kod magnetyczny, to przestaniesz obwiniać, przestaniesz oceniać ludzi w swoich relacjach. Because if you're in a relationship and something flares up, you know, some argument or something like that, Kiedy jesteś w relacji, pojawia się jakaś kłótnia, jakaś niezgodność and it's your partner that's doing this, i to twój partner to robi, then your partner is only mirroring what the opposite has in their subconscious mind that needs to be looked at. wtedy twój partner tylko odzwierciedla to, co jest w twojej podświadomości, na co należy zwrócić uwagę. Now, to take advantage of this, you need to communicate well and say, look, I love you, my dear. This is really upsetting me, but we need to discuss it. I tutaj trzeba mieć dużą uważność, można powiedzieć, tak, kochanie, bardzo cię kocham, ale to mnie troszeczkę martwi i trzeba się temu przyjrzeć. And when she beats me over the head with a beer bottle, A kiedy dostanę w głowę butelką po piwie, I know I'm not getting through. ja wiem, że nie udało mi się przebić. Oh my God. That's terrible. Yes, now I'm going to move us into the next one. And this is just as important as understanding your biological energy field. Przejdziemy do następnej części, która jest również tak samo ważna jak zrozumienie And it's pola called magnetycznego swojej osoby. the quantum energy mirror effect in relationships. I to się nazywa kwantowy, energetyczny efekt lustra w relacjach. Now here we have our happy couple, Tutaj mamy szczęśliwą parę, all going about their daily tasks. która ma zamiar zaraz rozpocząć swoje codzienne działania. And they may not realize they're both quantum mirrors. I może nie zdają sobie z tego sprawy, ale są oboje kwantowymi lustrami. He's mirroring his stuff and her stuff from him. Ona odzwierciedla jego rzeczy na And sobie, she's mirroring her stuff in him. a on odzwierciedla swoje rzeczy w niej. Okay. So when they get into any dispute, of course, no, because of their energy fields, they both act like quantum mirrors together. I ponieważ mają swoje pola energetyczne, oboje działają jako kwantowe lustra. And as I said before, if there is a patient relationship, then they can discuss what the issue is that's been raised in one of the partners. No, kiedy jest to świadoma relacja, to można przedyskutować te tematy, które się pojawiły w jednym z partnerów. Now this means though, for us all, most people we meet mirror back to us a fragment of ourselves that we need to recognize and work through. No i to jest bardzo ważne, że większość osób, które spotykamy, odzwierciedlają nam jakieś części nas samych, na które należy zwrócić uwagę. And this helps us to collect our feelings and collect our thoughts, and rather than reacting, then we can have a more agreeable discussion. I zamiast wchodzić w kłótnię, jeżeli sobie to uświadomimy, to możemy mieć bardzo dobrą dyskusję na ten temat, zamiast się kłócić. The reason for this is the conflict exists in both of our subconscious minds and are being mirrored back to us. Ponieważ ten konflikt, który widzimy, znajduje się u obu osób na poziomie podświadomym i jest tylko nam odzwierciedlany. So after saying all of this, how can we really deal with it when you're faced with it or you know it's going to happen? Więc pytanie brzmi, jak sobie z tym radzić, kiedy to się dzieje albo kiedy wiemy, że coś takiego się wydarzy. Here comes a little secret. No i tutaj mamy mały sekret. We can create a heart-brain to head-brain coherence. I możemy tutaj stworzyć Now, koherencję, najpierw przejście z mózgu, z rozumu, z głowy do rozumu serca. now, of course, we all know we have a grey matter up here, our brain, head brain, but that's run by our ego.
Wszyscy wiemy, że mamy szarą materię w głowie, która jest zarządzana naszym ego. But we have a heart brain, Ale mamy też rozum w sercu, which is exceedingly powerful. który jest bardzo mocny. But even though the head brain's got many millions of neurocells, Mimo że rozum w głowie ma miliony komórek nerwowych, the heart brain has about 40,000 neurites and mirror neurons. to nasz rozum w sercu ma 40 000 neuronów lustrzanych. So here we have the head brain, which is controlled by ego, Tutaj widzimy rozum w głowie, który jest kontrolowany przez ego, but it also emits an electromagnetic energy field called brainwaves. i on również emituje elektromagnetyczne fale, które są nazywane falami mózgowymi. And this is where you can measure with an electrocephalogram your brainwave patterns. I możemy tutaj mierzyć różnymi narzędziami wzory naszych fal mózgowych. And again, if you're wanting to see if you're meditating, then you would use an electrocephalogram which measures the actual frequencies of your brainwaves. I są do tego urządzenia, które na przykład mogą mierzyć wasze fale mózgowe podczas medytacji. And you probably know already that you need to increase your alpha brainwaves by 10% and your theta brainwaves by 5% to really start doing impressive things from your fifth dimensional quantum field. I pewnie wiecie, że wasze fale alfa muszą zostać wzmocnione o 10%, a fale theta o 5%, żeby wejść w pole piątego wymiaru. Now the second brain, the heart brain, it has no ego, it thinks and feels through the solar plexus and it has got memory. A nasz drugi mózg, nasz mózg serca, działa, nie, on nie ma ego i czuje, myśli razem z splotem słonecznym, który ma pamięć. And its heart waves are 3,000 times more powerful than the head brains. I fale serca są 3000 razy silniejsze niż fale mózgowe. So it's a no-brainer to think which brain should I be using. Więc to chyba nie jest zagadką, którego mózgu lepiej używać. Together, But in coherence. our task is to connect the head brain with the heart brain. I naszym zadaniem jest połączyć rozum w głowie z tym rozumem w sercu. And you can use an affirmation to do this. I żeby to zrobić, możecie użyć afirmacji. And the affirmation is very simple. Afirmacja jest bardzo prosta. It's just I am transmitting my head brain thinking and thoughts down into my heart brain center. I ona brzmi, że przekazuje, transmituje moje myśli, myślenie z rozumu w głowie w dół do rozumu serca. Now, like meditation, it can need a lot of practice to get it right. Tak jak medytacja, potrzeba wiele praktyki, żeby to się zadziało. But if you keep saying it again and again, you know, many times, Kiedy będziesz to w kółko powtarzał, wciąż i wciąż, what you're doing is building up neural connections in your brain. wtedy budujesz połączenia nerwowe w swoim mózgu. And you need that third dimension connection to accelerate its process. I potrzebujesz tego połączenia, żeby działać w trzecim wymiarze. And as you'll see from the second part of my presentation, the heart brain's frequencies of thoughts are much higher than the head brain's. Why is that important? I jak zaraz zobaczycie w dalszej części, częstotliwości fal serca są o wiele wyższe niż częstotliwości fal mózgowych. It enables us to deal with the negative effects from our subconscious mind, ego subconscious mind. I pomaga nam to sobie radzić z negatywnymi efektami naszego ego w podświadomości, w podświadomym umyśle. That ends the first part of my presentation. I na tym kończymy pierwszą część. Are they having a coffee? Oh, any questions? Macie jakieś Yeah, pytania? oh, I should have stopped in the middle. I got carried away by my delightful interpreter. He's doing so well. She is doing perfect.
Absolutely. Absolutely. Now, question. Są jakieś pytania? May I ask one Yes, of question? course. About the observer and the object. The object is not an object, it's a subject. Yes. Yes? Well, both are energy fields. Yes. Yes. Because we're often treating some objects like objects and their subjects. Even stone, Yes. it transmits some energy. Absolutely. Everything that is material transmits some energy. So you need to love material world Yes. in order to love spiritual world as well. Excellent. You've made some excellent points. And I wanted to say that it was the best, the most simple, and the most genius explanation and I like that, presentation thank of you. quantum physics. Okay, thank you. I Yeah, really it was admire you. Thank you very Your much. mind is just beautiful, incredibly beautiful. Thank you very much. There is something. I've got to add something to this. This lady's just brought up one wonderful example. Everything is energy. When you go into an ancient building, which say was filled with torch and things like that, You can feel all that's happened is recorded in the energy in the building structure. yes. You go into, let's say, It accumulates energy. yes, it collects them. And in Britain, in Coventry Cathedral, if you go down into the basement, if you want to. Tutaj wypowiedź sprowadza się do tego, że musimy... A może powtórzysz po polsku to, co powiedziałaś? Mogę, because we forgot about translation completely. Oh, right, okay. That's why not everybody understands Excellent. right now. But I think that actually we're living not one life, but many lives. But you still thinking and, you know, Sorry, it's English. Let me answer two fantastic questions. Come to Cathedral, cutting it short, we go down to the basement, let's say it's 1 o'clock this happens. It's a big basement, way down, and people who can see ghosts go down there and they see legionnaires walking past in energy I form. can see it all the time. Absolutely. After near-death But experience, hey, we can just open everything. Ewa, dajcie też coś powiedzieć Ewie, bo nie wszyscy jednak rozumieją po angielsku. Okay. Let's give some time to your perfect interpreter in order to make it simple and very brief. Okay. Ewa, I'll stop now. Have a coffee. Yes. I'll stop. Zaraz będzie przerwa na kawę. Tutaj było pytanie, a właściwie nie było to pytanie, tylko stwierdzenie, że każdy obiekt posiada pole elektromagnetyczne i w związku z tym, żeby wznieść się do świata pięciowymiarowego, musimy pokochać też cały świat materialny, bo ten cały świat materialny też wytwarza pole elektromagnetyczne i odbiera to. I potem tak samo jak każdy obiekt właśnie ma to swoje pole elektromagnetyczne, które zawiera dużo informacji. Tak jak wchodzimy do różnych starożytnych budowli, to możemy, jeżeli jesteśmy już wyczuleni na to, możemy poczuć wręcz całą historię tego budynku. Kiedy zejdziemy do piwnicy, to możemy wręcz zobaczyć trzecim okiem prawdopodobnie, a może nawet inaczej, no to każdy ma swój sposób. Te wszystkie wydarzenia, które tam się wydarzyły, czujemy, czy tam się zadziało coś dobrego, czy coś złego, więc nie musimy czytać, po prostu wchodzimy i nagle dostajemy wgląd w całą historię tego miejsca. Tak w dużym skrócie. Okay, so maybe...